W dzisiejszym odcinku, pozytywnie zaskoczeni waszym rekordowym odbiorem epizodu specjalnego, wspólnie odkryjemy najbliższe okolice naszego miasteczka w sercu Włoch w rejonie Tuscia, gdzie malarz tajemnic postanowił użyć wszystkich odcieni zieleni, nawet na bazaltowych skałach. 35 000 euro 100 m². Odwiedzimy jeden z najdziwniejszych parków rzeźb na świecie, poszukamy etruskiej piramidy, ująć w cudzysłów. Nareszcie znaleziono! Wspólnie zastanowimy się nad fenomenem włoskich Borgo i czym są. Wrócimy do miasteczka, które nie wybraliśmy za swoją siedzibę, ale i poznamy bliżej zakamarki naszego miasteczka i jego tajemnicze podziemia. Jak wiecie, historia zakwita, jak wszystko co najpiękniejsze w maju, rozwija się w lipcu, a finał ma późną jesienią. Tak było też u nas. Jedziemy do Włoch pod koniec października, ale z myślą już, że do siebie. Po deszczu w Czechach, Austrii, w Tarwizją wita nas słońce i dzwony. Najpierw z rodzicami odwiedzamy zachodnią Toskanię i dawnych włoskich znajomych. Nie obeszło się bez charakterystycznych skarbów słynnej Pizy, okolic. Znamy je dość dobrze z młodości, ale na naszym kanale jeszcze się nie pojawiły. I szum Morza Tyreńskiego. To będzie nasze najbliższe morze, choć nie od tej strony akurat. Auto wyładowane po brzegi, można by tak powiedzieć. No, bywa pewnie mocniej, ale dużo nam daje właśnie ten duży garb, gdzie zmieściliśmy sporo pościeli, poduszek i nie tylko. No i jedziemy teraz przez toskańskie wzgórza do Lazio. Czyli samochód wyładowany po dach, a nawet wyżej, powoli sunął, naprawdę powoli, przez toskańską prowincję, później mało znaną Maremmę, i nie odebraliśmy sobie przyjemności zatrzymać się na kawę w przepięknym, zawieszonym na tuflowej skale Pitigliano. Za chwilę miniemy granicę Toskanii i Lazio, jezioro Bolsena i za godzinkę będziemy u siebie. Zanim zaczniemy eksplorować okolice, zanim zaczęliśmy, powiedzmy to sobie wprost, czyli jasno będzie. Tinta multi chiara. Gdzie jest tapeta? Całkiem dobrze położona, naprawdę fachowo, tylko ma taką fakturę, ale kolor jest dla nas wygodny, ponieważ będziemy starali się pomalować ją na dość podobny. Dużym plusem są drzwi, naprawdę porządne drzwi, futryny, i to w każdym przypadku jesteśmy mile zaskoczeni, bo to jest mega dobra jakość. Przed nami była konkretna robota. Wyczyścić mieszkanie, wyszorować meble, szafki, na końcu fugi, przemalować wszystkie ściany, sufity, odświeżyć wnętrza, a do pustych kupić meble. I tak wyglądały nasze pierwsze 2,5 tygodnia. Kto oglądał odcinek specjalny, ten pewnie już wie, ale poskładajmy geografię środkowych Włoch do kupy. Kraina historyczna Tuscia to spadkobierczyni etruskiej Etrurii, potem Etrusci oraz państwa kościelnego, do którego należała w średniowieczu i renesansie. W większości pokrywa się z regionem dużym powiatem Viterbo, ze stolicą w tym właśnie mieście, w którym urzędowali papieże. Odcinek o tym będzie innym razem. Sąsiaduje z Toskanią od północy, Umbrią i Apeninami od wschodu, przylega do morza od zachodu i aglomeracji Rzymu od południa. To początek północnych Włoch, choć formalnie idealny środek Włoch. Do geograficznego serca kraju mamy około 10 km koło Narni i to też jest dobry materiał na osobny odcinek. Odwiedzamy więc Atiliano, inne miasteczko, które również poważnie rozważaliśmy na osiedlenie. I to już jest Umbria, ponieważ tutaj rzeka Tyber rozdziela te dwa regiony, czyli Lazio i Umbrię. I tutaj też szukaliśmy mieszkania, chyba nawet 2 mieszkania oglądaliśmy, ale w końcu jednak padło na Ortę. Połowa mieszkań ma plakietkę, że na sprzedaż.
Atiliano jest dość niepozorne, nazwane jest sypialnią Rzymu, właśnie między innymi przez to, że ma tak częste połączenia kolejowe, mimo że na mapie wygląda, jakby było dość daleko od Rzymu. Ale to nie wszystko, bo właśnie stąd z Atiliano widać ten jeszcze ważniejszy, a może równie ważniejszy kręgosłup środkowych Włoch, czyli autostrada Słońca, dalej główna linia kolejowa Włoch, wody Tybru i znowu region Lazio. Mikromiasteczko Mugnano to klasyczne Borgo, kwintesencja prowincjonalnych Włoch. Takich osad wokół nas zaznaczyliśmy na mapie ponad 30. Będziemy mieć naprawdę sporo czasu na ich wszystkich eksplorację. Wyobraźcie sobie, że ta miejscowość ma oficjalnie zaledwie 80 mieszkańców. Nasz blog w Pytomiu ma więcej. Czym jest Borgo? Oczywiście z łaciny nazwa związana z burgus. Później w językach na przykład germańskich wiadomo, że chodzi o zamczysko. W greckiej konotacji językowej bardziej jest to twierdza. Wszyscy wiemy o dodatkach w języku angielskim. Borough, dodawane często do miast itd., itd. Natomiast we Włoszech nie ma określenia, że to jest miasteczko, miasto czy wioska. To raczej dotyczy pewnego ukształtowania tej miejscowości. Więc to może być równie dobrze 80 mieszkańców, tak jak tutaj, ale musi być specyficznie położone, musi być substancja średniowieczna, czyli dość stara, a jednocześnie położone musi być na szczycie jakiegoś wzgórza, żeby mieć takie obronne właściwości i całe spektrum wokół. I tylko i wyłącznie w tuszli takich Borgo jest ponad 60. Roku nie starczy, żeby je zobaczyć. I w takich Borgo w sumie oglądaliśmy też kilka mieszkań. No oczywiście jest to kuszące, żeby mieć mieszkanko w takim miejscu, często z tak pięknymi widokami, ale są też tego minusy. Po pierwsze, mała dostępność komunikacyjna, a po drugie zacienienie właściwie przez cały dzień. Często to też się łączy z wilgocią, z grzybem niestety w tych mieszkaniach, no ale pewnie też nie wszędzie. Cisza, jak makiem zasiał. Najgłośniejsze są pasikoniki i szpaki. Pan Pietro, nasz nowy sąsiad, łapie nas przy sklepie z makaronami. Zachęca, byśmy zajrzeli do niepozornego kościółka, by nam coś pokazać. Coś, z czego mieszkańcy tego miasteczka są bardzo dumni. Una processione che è una delle meglio più belle d'Italia. W Wielkim Tygodniu, podobnie jak w Andaluzji, są takie specjalne procesje. Nie ulega wątpliwości, że zarówno w Wielki Tydzień Wielkanocny, jak i w Święto Miasta we wrześniu będziemy chcieli nakręcić i przyjrzeć się bliżej tym tradycjom. Największą atrakcję Orte pokażemy Wam w dalszej części odcinka, a teraz Bomarzo, czyli też nieodległe miasteczko, które jest dużo bardziej znane w całych Włoszech, za sprawą tego niezwykłego miejsca, które oczywiście musieliśmy odwiedzić. Nazwa tego miejsca to Sacro Bosco, powinniśmy tłumaczyć Święty Las, ale nazywa się to Park Potworów. Geneza tego miejsca jest dość odległa, bo związana z renesansem, choć na pierwszy rzut oka nie pasuje do renesansu. I o ile wszyscy znamy Bocca della Verità, czyli słynne usta prawdy w Rzymie, to na drugim, trzecim miejscu coraz częściej wysuwają się tutejsze usta. Te oraz te słynniejsze, które bardzo do tych rzymskich są podobne. Ten park, co ciekawe, znajduje się zaledwie 16 minut od naszego nowego domu. Będziemy mówić drugiego domu. Parco dei Mostri zdobią rzeźby Simone Moschino.
poukrywane w niepozornej dolinie przebijającej się przez wulkaniczne skały. Większość budulca stanowiła ta łatwa w obróbce skała, ta sama, na której postawiono Ortę. Geneza sięga romantycznej, choć smutnej historii Pietro Orsiniego, XVI-wiecznego mecenasa sztuki i bardzo wpływowej osoby w państwie kościelnym, który po utracie żony oddał się w tworzenie tej nietypowej pamiątki po niej. I nietypowej dla renesansu, bo charakteryzującej się wyjątkowym chaosem od słoni Hannibala, przez Herkulesa, nimfy, trytony, żółwia, po Orkusa, czyli groteskowy motyw potwora pożerającego słowa i myśli. Ogni pensiero vola. Wszystkie myśli lecą. Może też smutki Pietra Orsiniego. Co ciekawe, odkrył to miejsce na nowo dla szerszej publiczności m.in. słynny Salvador Dali, co tak naprawdę bardzo pasowało do stylu jego twórczości, czy też nurtu twórczości, w jakim tworzył. A Bomarzo, Viterbo, la fantasia del Vignola si è presa di queste licenze architettoniche. È Salvador Dali, il pittore surrealista fin nel viso, nei baffi, negli occhi fissi su... Sale verso il tempietto costrutto in onore di Giulia Farnese. No, bilet jest dość drogi, kosztuje 13 euro. Jest to miejsce prywatne, ale można tutaj spędzić tak naprawdę cały dzień, a kilka godzin to na pewno. Dzisiaj słońce nas nie rozpieszcza, pogoda nas nie rozpieszcza, ale z punktu widokowego w Bomarzo troszkę tego niebieskiego nieba się przebija tuż nad masywem Apeninów, które są stąd oddalone jedynie o jakieś pół godziny drogi. Piccolo, Piccolino, Piccolinissimo? Coś takiego, czyli najmniejszy na razie placyk centralny, Piazza Duomo, jaki spotkaliśmy, ale sądząc po mapie i po wielkości niektórych tych borgo, czekają nas jeszcze mniejsze. No i daleko nie trzeba było szukać, już jest mniejszy placyk o nazwie Pepe. Nawet mnie słychać bez mikrofonu. Przed chwilą zaczepiła nas przemiła pani starsza, która po prostu ewidentnie chciała sobie porozmawiać. Tutaj dominują ludzie starsi, pewnie są też samotni. Porozmawialiśmy na tyle, ile potrafiliśmy. Pożegnała nas, powiedziała, że może do zobaczenia i żeby jak najwięcej zwiedzać świata i Włoch, bo jesteśmy młodzi. No bardzo wzruszające spotkanie. Nieco smętna jesienna aura przypasowała nam do tego tematu akurat i tego, co zamierzaliśmy odnaleźć później. Krajobraz zrobił się płaski, ale nie chodzi o ukształtowanie terenu. Płaski niczym na średniowiecznym malarstwie. Wszystkie odcienie zieleni, a było ich kilkanaście, spokojnie towarzyszyły późnym zbiorom oliwek w przysypiających już gajach oliwnych. Region ten słynie z upraw orzechów laskowych, czy też orzechów włoskich. Mnóstwo takich gajów, sadów orzechowych ciągnie się na tej wulkanicznej ziemi. Nasza pierwsza styczność z Etruskami to właśnie te niepozorne kamienie, ale zaraz zobaczymy coś zdecydowanie bardziej spektakularnego. Miejsce, do którego się udajemy, być może ma szokującą nazwę, bo zwany jest piramidą z Bomarzo, czy też w Bomarzo. Jest to jedno z najświeższych odkryć archeologicznych, ponieważ pierwsi odkryli ją w 1991 archeolodzy, natomiast jakoś się ta wiadomość nie przebiła do świadomości publicznej, a dopiero w 2008 zrobiono z tego wielkie halo. No i właśnie tutaj praktycznie jesteśmy w pięknym, już jesiennym, kolorowym, dębowym gaju. Wszyscy szukają piramidy etruskiej i nikt nie może jej znaleźć. Wyzwanie. Nam to jak widać nie przeszkadza, bo odkrywamy kolejny piękny punkt widokowy na Dolinę Tybru. W znalezieniu celu ostatecznie pomaga nam nie Google Maps, a aplikacja Maps.me. Coś słychać, idzie.
Udało nam się, tak samo jak grupie, która dość długo szukała tej piramidy. Zobaczcie, czy wam się z czymś nie kojarzy? Niesamowite jest to, że to, co widzicie za moimi plecami, ma grubo ponad 2000 lat. Jest dużo starsza niż antyczny Rzym, tak jak starsza jest historia Etrusków. To zupełny przypadek, że dosłownie miesiąc później, w grudniu, nasze stopy stanęły na prawdziwej piramidzie majańskiej w środku Yucatanu. Etruska budowla, choć dużo starsza, była więc swoistą rozgrzewką przed tamtą przygodą. Zapewne odcinek też się pojawi. Wracając do Orty, zahaczamy o Kiję. Tak, Kija. To wioska w bliskiej okolicy o kolejnym miniaturowym rozmiarze. Los potraktował ją jednak okrutnie, bez większych atrakcji, bez bliskości szlaków komunikacyjnych. Wyludniła się prawie całkowicie, tworząc dziś smutny widok. No, jest tutaj trochę przerażająco, ponieważ bardzo dużo budynków jest już niezdatnych do zamieszkania. Jest po prostu ruinami. To nie jest miejsce, które by nam odpowiadało, ale podobno tego typu miejsca lubią na przykład emeryci z krajów skandynawskich. Może te podwórko i stół, niczym z filmu Dobry Rok, do kogoś takiego należy. Idziemy do Ikea. Mamy dojazd tutaj dość wygodny. Godzinka z hakiem samochodem, bo znajduje się idealnie właśnie w północno-wschodniej części, także tuż przy obwodnicy Rzymu i od tej mniej obleganej części. Tych małych Borgo jest tutaj tak dużo, że nawet wracając z Ikei w Rzymie, tym razem z listy Mateusza, wpisane na jego listę miasteczko Galeze. Czemu je tam wpisałeś? Nie wiem, bo było ładne. Dobra, teraz już szybko zweryfikowaliśmy, że jest miastem chleba i oliwy. Zatrzymujemy się na szybkiej kawce i już mamy kolejne miasteczko na liście w jeden dzień. Tam za tą górą właściwie jest Orte. Do tego miasteczka z kolei będziemy mieć jakieś godzinkę pieszo, coś w ten deseń. To chyba ciągle jest to strona północna, czyli mało słońca. Tak, tu jest zacieniona strona. 35 000 euro, 100 metrów kwadratowych. Mieszkanie na sprzedaż. No tylko tak jak mówiliśmy, no tutaj faktycznie jest zimniej na tym starym mieście, nie? Niestety Palazzo jest niedostępne do zwiedzania. Z tego co zdążyliśmy się zorientować, jest to własność prywatna. Ania z Mateuszem licytują się, jeśli mieszkania są za 30-40 tysięcy, to ciekawe, czy można sobie kupić pałac na przykład za 300-400 tysięcy. Pogoda pod koniec listopada powoli zmierza ku jesieni, takiej prawdziwej jesieni włoskiej. Zimy z wyjątkiem gór tutaj nie ma raczej, przynajmniej taką jaką znamy. Temperatury spadają do 10, 11, 12 stopni, część drzew zrzuci liście, część zatrzymuje. Nadchodzi więcej deszczowych lub mglistych dni, ale często wciąż świeci słońce i podbija kolory. Piękny, słoneczny dzień, 18-19 stopni. Korzystamy, bo jest druga połowa listopada i w końcu udajemy się do miejsca, które w sumie najbardziej Włochom się kojarzy z Orte, czyli Orte najbardziej im się kojarzy z tym miejscem, do którego zmierzamy. Jest to największa atrakcja turystyczna tego miasteczka, ale paradoksalnie nie kojarzy się ona ze słońcem. No i nie. Per gli stranieri Orte è una cittadina strategica sia per collocazione in quanto è a 40 minuti da Roma, ma poi ha anche delle caratteristiche che la rendono unica,
come per esempio una classica cittadina medievale. Uno può ammirare le bellezze dei palazzi, delle strutture medievali, ma anche dei palazzi rinascimentali, come per esempio Palazzo Alberti. Ricardo jest pasjonatem historii Orte i okolic i agentem nieruchomości, podobnie jak Davide, który nam pomagał. Allora, buongiorno, diciamo che il nostro mercato accoglie persone di Roma che vivono nel caos e nella quotidianità, insomma, di vivere una città di 6 milioni di persone. Tam autobus miejski na pierwszym z placyków zawozi ludzi tutaj mieszkających pod dworzec kolejowy. A tutaj drugi placyk z taką fajną restauracją i, jak sama nazwa wskazuje, z antyczną kolumną i przy kościółku starym romańskim. I tą atrakcją jest Orte Sotterranea, czyli jeden z największych, albo może nawet i największy, taki system podziemnych korytarzy, właściwie takie podziemne miasto tutaj w środkowych Włoszech. Oczywiście historia sięga czasów Etrusków. Orte Sotterranea rappresenta il fiore all'occhiello della nostra città, è un polo attrattivo turistico molto importante. Quindi un turista che viene può scendere nei cunicoli, ovvero l'antico acquedotto etrusco-romano rimodernizzato poi, come diciamo, durante l'occupazione del territorio ortano nel I secolo dai Romani, e questo ha avuto sempre una forte continuità di vita, perché abbiamo dalla sua fondazione ai giorni nostri è stato sempre utilizzato. Quindi un turista che arriva può scendere in questi luoghi ipogei e può ripercorrere il percorso dell'acqua. Wejście jest tutaj, czyli to ta niby fontanna podziemna, którą oglądaliśmy, ale z bramą, w związku z czym tylko wycieczki turystyczne mogą przejść dalej. Tuf. Proszę Państwa, oto tuf. Tuf jest bardzo przyjacielski. Można z nim współpracować we wydrążaniu skał. O, jaka wilgoć. Ciasnawo, co? Ciasnawo. Wycieczka trwa około godzinę. Turystów jest tutaj z różnych części Włoch, zarówno z północy, jak i z południa. Jest to specyficzne podziemne miasto, podobne jest Viterbo, ale dużo mniejsze, które zostało wydrążone w tej tufowej skale przez Etrusków, a później w średniowieczu powiększone. Dlaczego akurat oni budowali takie miasta? Dlatego, że te środkowe Włochy pomiędzy Longobardami a Rzymem i państwem watykańskim to był teren, zwłaszcza wzdłuż Via Amerina, gdzie bardzo mocno i często ścierały się wpływy różnych królestw, w związku z czym często były najazdy, wojny i ludzie z tych borgo czuli się bezpieczniej, mając alternatywę schowania się między innymi w tym systemie, który też pomagał na przykład w nawadnianiu, bo również podziemne akwedukty tutaj się znajdowały. Halo baza. Dobrze powiem. Tutaj jest jedna z tych komór, która pełniła rolę właśnie takiego podziemnego cmentarza, czy też komory grobowej 2-3 możnych rodzin i to już jest XII wiek. A później z tego, co wywnioskowałem, dominowały tutaj gołębie, co też się nie dziwię, bo miały łatwy wylot w kierunku Doliny Tybru, z której unosi się tutaj zapach wilgoci, ale też dźwięk. Dźwięk się może unosić, musicie mi uwierzyć na słowo, samochodów przejeżdżających autostradą Słońca. Po zachodzie słońca mamy wejście, dawne wejście, obecne też się okazuje, do Orte. Etruskowie wzdłuż akweduktu, który tam znajduje się pod tą pinią, mieli jedyny wjazd i miejsce ucieczki, w związku z czym jeśli się zabarykadowali, a także średniowieczni mieszkańcy tego miasta ciągnęli tą tradycję, to byli praktycznie bezpieczni, bo zwróćcie uwagę na to, podziemia,
warto się do nich schować. W sumie dalej można, jakby się tak coś bardzo źle działo na świecie. Jeden wjazd, chociaż teraz też jest drugi od centrum miasta. No i być może dlatego Orte te wszystkie wojny, te wszystkie najazdy jako tako przetrwało. Trochę wieje, ale spróbuję się przebić. Otóż po raz pierwszy dopiero po kilkunastu dniach odkryliśmy południową bramę miasta. Jest niesamowita, klasyczna, średniowieczna. To jest wiek XV, wkomponowana w tkankę miejską oraz mury. Bez problemu jesteśmy w stanie stwierdzić, że posadzka, tutaj ten tłuczeń będzie miał z kilkaset lat. To już grubo ponad 20 minut, a my mamy jeszcze trochę materiału z okolicy, choć z nieodległego na przykład Orvieto słynnego, ale też spektakularnie położonego Monte Fiascone. Oznacza to, że razem z Viterbo nada się to wszystko na osobny odcinek. Uznajemy, że pod roboczym papieskim patronatem. Do zobaczenia z Tusci i z reszty świata.